Dzień dobry. Widzicie, dzisiaj znowu jestem piękna jak ta lala. Może na mały mikrofon podłączę. Taka będę dobra. A zatem dzień dobry. Pierwsze to odpalimy Volviego. Wiecie, że ja zrobiłam 12 godzin pauzy, a i tak będę przed czasem. Wszystko mi się wiesza dzisiaj. Nawigacja się powiesiła. Volvi się nie chce wyłączyć. Co tu się dzieje? Jakieś... No nie wiem co. No dobrze, jeszcze raz zostawimy. Poczekajcie, zaraz wam wszystko pokażę. Dobrze, mamy 208 km do celu. Tak wygląda nasza trasa. Więc jesteśmy już prawie, że dojazd na 11:36, rozładunek mamy o 13 niby. Ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie pojechała, nie przyjechała troszkę szybciej, więc jest jak jest. Jeszcze tak patrzę, że brakuje mi czegoś na ustach. W tym całym moim makijażu. Nie będzie tak. Daje koloru, ale daje nawilżenie. No to teraz wam opowiadam, co tu się wydarzyło. Otóż słuchajcie, po pierwsze to wczoraj postąpił w ogóle, już jest cała włóczka jedna przerobiona. Widzicie, że jest dużo więcej oczek. Dołożyłam oczka reglanowe. Nie dawało mi to wczoraj spokoju, jak to w ogóle dalej zrobić z tym kołnierzem, powiedzmy. Ja nie wiem, jak to nazwać, kominem. I stwierdziłam, że po prostu zrobię ten reglan tutaj, nie? Czyli w zasadzie o takie coś jak tutaj, takie szwy i tutaj się po prostu... No widzicie, jak to się rozchodzi tutaj, nie? Więc w zasadzie tak samo jak tutaj. Te szwy będą szły. No więc to jest, widzicie, golf. Później wam jakoś pokażę, jak założę już dłuższą żyłkę, ale generalnie po prostu byłam taka ciekawa, że coś tam założyłam, coś zrobiłam. W ogóle to tak, potrzebowałam jakichś znaczników i myślę, ja w swojej torebce na pewno coś znajdę. I słuchajcie, grzebię w torebce, patrzę, a tam 4 znaczniki na druty, bo większość z was pewnie nie wie, jakie to są znaczniki takie do robienia na drutach, ale ja je tutaj mam z powrotem. I patrzę, akurat mam 4 znaczniki, nie? Myślę, kurde, skąd ja mam w torebce 4 znaczniki do robienia na drutach? Myślę, ale fajnie, nie? I tak biorę te znaczniki, sobie myślę, ej, no ciężko, nie? No to powinno lekko chodzić. Myślę sobie, no nic, ja tutaj na pewno coś znajdę jeszcze lepszego w torebce. No i patrzcie, no, skąd ja mam takie gumki w torebce? Nie wiem, ale się przydały. I takie gumki jeszcze. I akurat są 4 gumki. Pasuje, nie? No więc słuchajcie, zrobiłam po prostu, wyrobiłam do końca włóczkę, aż się teraz zastanawiam, czy tej włóczki nie mam za dużo, ale już też wymyśliłam, że jak dojdę właśnie tak dotąd, to może tutaj zrobię w ogóle na koniec ściągacz, żeby to było taka pelerynka, żeby było tak fajnie się można było, wiecie, żeby tak jeszcze otulała, żeby nie była taka wisząca jak u ministranta, tylko nie wiem, jak też rozmiar jeszcze biorę dla mamy, żeby to było dobre, ale to mi się pewnie objawi, bo jak zaczynałam robić, jak miałam włóczkę, to jeszcze kompletnie nie wiedziałam, co zrobić. Jak zaczęłam robić golf, to wtedy stwierdziłam, że w sumie to zrobię tutaj reglan, a jak teraz zrobię reglan, to mi się objawiło, to na koniec ściągacz taki tutaj dookoła i powinno być dobrze. No więc takie coś, tu mi się Tom już pewnie naładował. Dobrze, włączymy go. Podłączymy go do Bluetootha. Błyskawicznie się łączy. I co jeszcze? Właśnie! To może teraz wyjdziemy, ja wam opowiem po drodze, co tu się jeszcze po drodze, co ja dzisiaj załatwiłam. Co też wczoraj załatwiłam, bo tak. Ale pierwsze 12-20 pauzy. Ja po prostu aż się czuję, że mam takie wyrzuty sumienia, że ja tyle siedziałam, ale też nie ma po co, bo później jeszcze mam do Aten dojechać, więc nie można za szybko rozpocząć czasu pracy, no bo później się szybko skończy. Dobra, wyjeżdżamy. Generalnie parking uznajesz za bardzo fajny. Jakby ktoś kiedyś chciał bezpiecznie stawać, no to wygląda dobrze. Toalety czyste. No wiadomo, że kontenerowe. Tutaj są toalety właśnie. Słuchajcie, bo mnie dalej ta woda wkurza. Wodo, masz się nie tłuc. Jak widzicie, parking gigantyczny. Z pewnością starczy tutaj miejsca. Rzeczywiście ładne widoki. Ktoś to pisał właśnie w komentarzach, że na Google, że ładne widoki. Ten nasz sobie tutaj dał klin pod koła, tak sobie nie ufał. Jest tutaj też restauracja. Ja nie korzystałam, bo jak wiecie, mam za dużo jedzenia ze sobą tym razem.
Ferrari. Kulata 88 km, czyli za ponad godzinę jesteśmy w Grecji! No i słuchajcie, co jeszcze załatwiłam, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak z 2 czy 3 lata temu, w 23 roku byłam w Grecji, to robiłam weekend na Sofii. Jak pojechałam sobie do centrum, to trafiłam na sklep z winami, w którym to kupiłam wtedy, pamiętacie, 2 albo 3 boksy win. No i wtedy też trafiłam na takie bardzo dobre wino, które mi tak smakowało i ono kosztowało 50 euro za butelkę. To było bardzo dużo. Natomiast i butelka, i metka, i w ogóle butelka zawoskowana wyglądały tak naprawdę spektakularnie, porównując do generalnie win, że no naprawdę, a później w domu jak piliśmy to wino, Jezu, jakie to było po prostu najlepsze wino ever. Tak strasznie ciężkie, intensywne, takie czekoladowe, bo to było czerwone wino. Takie po prostu, no naprawdę, top of the top. Ja miałam takie 3 butelki tego wina i co ciekawe, w ogóle jak otworzyliśmy drugą butelkę chyba po roku, to już nam tak nie smakowało, ale wydaje mi się, że się zepsuło akurat to, bo wino też się psuje generalnie. No ale mniejsza z tym, to było takie raczej chyba akurat się utleniło, zepsuło cokolwiek. Też się wina nie powinno trzymać normalnie w pokoju, w temperaturze pokojowej, a u mnie tata zrobił dla nas stojak, no i on jest taki ładny, że tam po prostu te wina są wyeksponowane na tym stojaku w pokoju. No ale nic, w każdym razie chodzi o to, że ja do nich później wtedy napisałam, czy jest, bo ja tam miałam miks różnych bułgarskich win, no i czy jest w ogóle możliwe, żeby kupić u nich wino przez internet, żeby wysłali. I powiedzieli, że tak, oczywiście, natomiast ta wysyłka była strasznie droga. Wychodziło na to, że no, wysyłka będzie więcej kosztować niż warte jest wino, więc nie miało to sensu. No ale właśnie teraz jak tak wczoraj szłam spać, już po prostu leżę i śpię ostro, ale sobie myślę, czy oni nie byli gdzieś tutaj przy tej trasie? I musiałam wstać, wziąć telefon, sprawdzić. Ja w ogóle nie pamiętałam, jak oni się nazywają, ale obserwuję ich na Instagramie, więc po prostu wpisałam sobie w obserwowanych moich kontach Winery i było ta Ticipienka, Ticipica. Później Wam pokażę, bo nie pamiętam. I patrzę, a oni są w okolicach Wradcy. No i napisałam do nich, no i od razu odpisali też praktycznie, znaczy dzisiaj rano jak sprawdziłam, to już było odpisane, że tak, bardzo chętnie i ja napisałam właśnie, że chciałabym kupić kilka butelek wina, tylko problem jest taki, że jadę ciężarówką i czy oni by gdzieś nie podwieźli tego wina do autostrady, do drogi głównej w okolicach Wradcy. I oni powiedzieli, że bardzo miło, że do nich piszę i chętnie i że oczywiście, że przyjadą i w zasadzie to mogą też do Sofii, czy mi nie będzie lepiej gdzieś tam na Sofii, generalnie gdzie tam chcę. No i ja w ogóle weszłam, no więc zawaliście, cieszę się, bo jeszcze wczoraj weszłam, mają sklep internetowy i patrzę, a tam tak, po pierwsze, że się okazało, że są 3 rodzaje tego Black Barrel wina, które mi tak smakowało, więc wiecie, ja zawsze biorę intuicyjnie wina, jak jestem w trasie, kupuję i one są zawsze dobre, natomiast może ja wzięłam 3 różne i mi tylko jedno tak smakowało, bo jedno jest jakieś takie właśnie czekoladowe, inne jest jakieś takie bardziej pieprzowe, a jeszcze inne jest bardziej owocowe, więc 3 takie same butelki, 3 tak samo Black Barrel, ale każda ma inny blend. Więc to się może okazać, że po prostu jeden blend mi smakował, a inny mniej mi smakował, ale raczej on był zepsuty. No więc i patrzę, a to wino jest po 19 euro, które ja kupiłam za 50. I tak sobie myślę, z perspektywy przedsiębiorcy, z jednej strony, znaczy opłaca się dawać wina do takich sklepów, jak dają sobie ponad 100% marży. No z jednej strony człowiekowi tak ciężko jest, bo pracuje przez cały rok na to, żeby i dba o to wina. Jest zależny jeszcze od pogody. I tak dużo pracy, żeby takie wino wyprodukować.
a dajesz do sklepu i ktoś po prostu sobie bierze aż tyle marży, ale później z perspektywy właściciela sklepu. No masz taki sklep w centrum Sofii, płacisz pewnie jakieś horrendalne sumy za lokal, za najem, musisz zatrudnić ludzi, opłacić im umowy, chociaż w Bułgarii to mi się zdaje, że te rzeczy akurat są tańsze, natomiast wciąż lokal w centrum to oznacza duże koszty. No i pewnie sam lokal narzuca taką marżę w dużym stopniu. A później sobie jeszcze myślę, jeszcze z trzeciej strony, że no, kupiłam to wino tam z dużą przebitką, dużo drożej, ale to dzięki normalnie to bym w życiu na nich nie trafiła. A tak kupiłam to wino, coś za 5 dych za butelkę tam i teraz do nich wróciłam bezpośrednio, więc ostatecznie opłaca się. Takie po prostu moje przemyślenia. Ja się potrafię sama ze sobą pokłócić. Nawet się pokłóciłam, ale ustaliłam, że opłaca się. No więc, no słuchajcie, na powrocie po prostu będziemy zgarniać wino. Nie wiem tylko jeszcze jak zapłacę, bo mam przy sobie 50 euro. A też nie będę zamawiać 5 win, jak oni mają mi specjalnie to dowozić, więc tak sobie myślę, że raczej pewnie wezmę te wszystkie czerwone, bo białe oni też mają. Natomiast te białe, pamiętam, że miałam od nich tą toczkę i chyba jeszcze jakąś inną i dobre były te białe, natomiast nie były tak spektakularne jak te czerwone. A w Polsce łatwo jest kupić dobre białe wino, jest tak dużo austriackich Rieslingów, że rzeczywiście bez problemu w Polsce za 30-40 zł w makro można kupić dobre wino białe. Natomiast takiego czerwonego, no to już trzeba dać ponad 100 zł. I to ponad 100 zł, żeby było naprawdę takie dobre, więc wydaje mi się, że tutaj to za 19 euro kupię, to będzie naprawdę spektakularne. Ja to powiem Wam szczerze, że jestem w restauracji, przypiję sobie. Bułgarska kawa jest bardzo dobra i to jest duża kawa, widzicie, ile jej było. Amerykanie tutaj po prostu padają, to jest duża kawa i była nalana do połowy w Bułgarii. Jeszcze tylko jeden temat i już odwracam kamerę. No i słuchajcie, bo ja zawsze jak jestem w restauracji, a mam jakiś strasznie dużą awersję teraz do restauracji, do jedzenia w restauracji, to mam zawsze problem z zamawianiem wina z tego względu, że wiecie ile jeździłam na Hiszpanię i generalnie ja się nie znam na winach, ale potrafię kupować dobre wina tanio. Znaczy tanio. Tanio, ktoś inny uzna, że 3 euro za wino to jest tanio i to jest tanio i w Hiszpanii można kupić dosyć dobre wino za rzeczywiście 3-5 euro. Natomiast ja już też czuję, że one są takie, że później człowiek się tak dobrze nie czuje po nich, jak po jakichś takich lepszych hiszpańskich winach, że tam jednak są jakieś chyba dużo większe dodatki tych siarczanów. No, ale chodzi o to, że jak ja widzę w restauracji, załóżmy w Polsce, że jest hiszpańskie wino i jest butelka za 100 zł, to po prostu ja nie jestem w stanie tego zamówić, bo ja wiem, że to wino w Hiszpanii kosztuje właśnie te 3-4 euro, bo w restauracji tak samo przecież muszą być duże przebitki. I jak czasami gdzieś mi się zdarza być w jakiejś lepszej restauracji, załóżmy zagraniczną i widzę też wina i jest na przykład wino najtańsze za 50 euro, to ja właśnie uważam, że to jest takie wino za 5 euro, gdzieś tam kupione. A jak widzę takie za 200 euro, to ja dopiero czuję, że to jest takie wino, jakie ja tutaj właśnie kupię za 19 euro. I ja po prostu za nic nie jestem w stanie kupować w restauracji wina, bo wiem, że to jest kilkusetkrotna przebitka. Rozumiem, z czego wynika, bo restauratorzy przecież mają tak dużo kosztów, muszą mieć porządnego kucharza, a porządny kucharz kosztuje lokal, kosztuje po prostu wszystko, nie? Mi się czasami zdaje, że w gastronomii to tak w transporcie, że po prostu tak dużo różnych obostrzeń, że to po prostu wszystko kosztuje, natomiast chodzi po prostu o to, że... Wiecie, bo to jest tunel, musimy zwolnić. Że rozumiejąc to wszystko, na co się składa cena ostateczna, to po prostu stwierdzam, że o ile naprawdę nie mam bardzo wielkiej ochoty, to wiem, że kupuję coś po zupełnie innej przebitce. Jeszcze coś Wam chciałam powiedzieć w sumie, bo mi ten temat pociągnął jeszcze inny temat. A jaki to był temat? A, wiem! Trafiłam ostatnio na takiego TikToka, to takiego w ogóle już wchodzimy w tematy przedsiębiorców. Trafiłam właśnie na jakiegoś takiego TikToka jakiś czas temu, jak dziewczyna, właścicielka kwieciarni, młodziutka dziewczyna, pokazywała, jak robi bukiety za 10 zł, bo uważa, że każdego powinno być stać na to, żeby kupić sobie nawet mały bukiet, nawet jak mało zarabia i tak dalej. I generalnie szlachetne bardzo. Ona generalnie ten film robiła w odpowiedzi na to, że właśnie wcześniej wrzuciła takiego, że są ciężkie czasy i że tak się stara robić bukiety, żeby każdego było stać na to. I że robi taki bukiecik za 10 zł i tam się ludzie na nią rzucili, że to się wcale jej nie opłaca i do tego dokłada. I ona robiła ten film właśnie, że tłumaczyła jak koszty
jak robiła taki bukiet i na przykład tam miała, że nie wiem, ten pęczek margaretek kosztuje załóżmy, nie wiem, 10 zł, a ona bierze z tego pęczka 1/4, więc to kosztuje 2,5 zł. Że tu bierze coś tam i normalnie to kosztuje, w całości kosztuje załóżmy 10 zł, ale ona bierze 1/5 z tego, więc liczy sobie, że to kosztuje 2 zł. No i słuchajcie, i ona rzeczywiście jak zrobiła ten bukiet ostatecznie i ze wstążeczką tam liczyła po prostu metr wstążeczki i papier i jakieś tam wszystkie dodatki. I ona wyliczyła, że jej to wychodzi właśnie 10 zł. Czyli po prostu wszystkie produkty wyszło ją 10 zł. I od razu sobie myślę, no fajnie, że dziewczyna chce dobrze, natomiast ona do tego dokłada i to bardzo dużo. Bo kto jej zapłaci ZUS? A ZUS kosztuje przecież dla przedsiębiorcy teraz minimum 2000 zł. Kto jej płaci za lokal? Zakładam, że ona sama. Jeżeli robi ten bukiet 10 minut, no to jest no 1/10 jej godzinowego czasu, więc no niestety tak to jest, że wśród młodych przedsiębiorców, że na początku nie liczą swojego czasu i mi się zdaje, że robią biznes. I tak samo jest w transporcie, szczególnie w małych firmach rodzinnych, że po prostu tak sobie liczą te koszty, a nie liczą tego, nie liczą tego, nie liczą tego, bo zakładają, że prowadzić firmę to i tak trzeba mieć ZUS płacić, a to i tak trzeba, a tu jeszcze opona strzeliła, no to nie liczy się tego 300-400 euro za oponę, a tu coś tam, a później nagle ludzie kończą z gigantycznymi długami, bo w transporcie to wiadomo, że to już się liczy w tysiącach euro za każdy dzień i klną, że w sumie źle skończyli, tylko skończyli z długami, a to właśnie przez to, że niestety nie liczyli swojego czasu i nie liczyli tych wszystkich rzeczy w koszty, jak właśnie ZUS-y, podatki, VAT i bez VAT-u. To jest też zagwozdka, nie? To wszystko trzeba liczyć. Ale słuchajcie, odwracam kamerę, jedziemy, bo jak wczoraj nic nie gadałam, tak dzisiaj patrzcie jaka, dzisiaj nadrabiam. Ale czuję się oszukana przez Grecję. Ja nie do takiej Grecji jechałam, ja nie do takiej Grecji brałam zlecenie. Was ist das. No ale dobra, jest co jest, jedziemy. Może tam na samym dole Grecji będzie lepiej. Na to liczymy. Zobaczmy, co to będzie. No dobrze, czy to jest Kresna już? Taka ciekawostka, widzicie miasteczko przed granicą grecką i tutaj jest polski sklep. Pewnie to będziecie widzieć gdzieś, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli dalej istnieje. No i na horyzoncie jest już na wysokości tego czerwonego autobusu. Patrzcie dobrze. O, widzicie? Nie wiem, jak to się stało, że to jest polski sklep, ale jest. Na końcu Bułgarii. I się przez lata utrzymuje. To był tom. Na niebiesko, gdzieś tu jest. Albo fotoradar, albo policja stoi. Albo taka kamera na światłach, pewnie chodzi o kamerę. No dobra, gazujemy dalej. Państwa, oto dojeżdżamy do kraju obiecanego. Ładnie to zwolnimy. A widać, tu się życie dzieje.
wszystko można kupić. Krasnale, środki do prania. Tutaj tego jest. Nie wiem, czemu w tej Bułgarii zawsze jest tak dużo tych środków do prania. Czy oni tu się tak brudzą, czy jak? Idziemy którędy. Na lewo jest strzałka. Czy to jest kolejka według Was, czy jak? Chyba nie, no mamy jechać, nie? To będzie się dopiero. Albo? Nie wiem. A jadę, dobra. Czyli tu... Nie. Dobra, jadę. Ich może trzymali. Coś trzeba, czy nie? Nikogo nie ma, nie? Teraz już. Nie, to zawsze w lewo? Nie wiem, nie wiem. Ja też się nie dowiedziałam, to trzeba było jakimś wywrotką. To była Bułgaria, teraz będzie Grecja. Hellas! Tak, to jest wspaniały kraj, prawie tak wspaniały jak Hiszpania. Dobra, teraz jedziemy za tą wywrotką i zobaczymy. O, on jedzie na parking kwestii. Ach! Będzie co będzie, nie? O, tutaj kanny, znaczy juki jeszcze kwitną. Kazali jechać, to jadę. Kein Problem. Tylko sobie tutaj stanę. Oczywiście to Tacho rozpocznę w Grecji. Żeby nie było. Pamiętacie, że ja mam starą kartę, mam nowy tachograf? Ale właśnie, moja karta teraz ma 4. rok. W przyszłym roku, w połowie roku wymieniam. Jeżeli Wasza karta też jest taka już 4-5-letnia, no to bądźcie świadomi, że najprawdopodobniej też Wam nie zapisuje granic. Nie wiem, na ile Wam firmy takie rzeczy mówią, natomiast mi teraz rozlicza czas pracy Inelo. No i tak mi właśnie powiedzieli, że niestety, ale granice się nie zapisują. I żeby, powtarzam jeszcze raz, tachograf mam ten najnowszy, ten za 4000 zł. Ale przez to, że karta jest starej generacji, no to po prostu nie zapisuje się. Już nie będę wymieniać karty wcześniej niż trzeba, bo po prostu ja sobie liczę swój czas pracy w zużytych kartach tachografu. Karta tachografu w Europie jest ważna 5 lat, więc słuchajcie, ja będę wyrabiać 4. kartę. Nie wiem, czy to jest dobrze, naprawdę, że ja tyle jeszcze. Sama nie wiem. Czy ja już nie zwariowałam czasami. Ale patrzcie, granica grecka i od razu przestało padać. A, mówiłam, że to jest dobry kraj. Mówiłam. Niedobre tylko są te bramki, ale jak kurczę, oni chyba też mają, widzę po ciężarówkach, jakieś urządzenie swoje. Muszę gdzieś obczaić, gdzie takie coś załatwić. Z drugiej strony, czy ja będę wystarczająco często jeździć z tymi urządzeniami, to jest czasami tak w różnych krajach, że na przykład jak się nie używa przez pół roku, to trzeba odesłać, albo tam się można jakąś dostać karę. Nie wiem, czy tak w Grecji jest, tylko strzelam oczywiście. Tu jest ten, widzicie, pas, ale gdzie ja tu mam stanąć? Czy tu jest stanąć? Może proszę się tu zapytać? O ten pas byłoby łatwiej. Nie chodziłabym. Nawet. Hi, with the pass, with the card. Thank you. Bye.
Tu bym stanęła, ale czy oni mnie tutaj nie zwiną? Nie wiem, jakie to beczaje są w Grecji. O, ten puszcza. Waga jest, to może nie ma się co pchać do paszczy lwa. Tym razem nie będę pewnie robić jeszcze tego boksa na Grecję, bo nie znam, jakie są tam zasady. Natomiast jakbyście wy wiedzieli, pewnie ci z was, którzy jeżdżą na rekty. O, widzicie, mogłam się dzisiaj tego chłopaka zapytać, z którym rozmawiałam w parkingu. Rozmowy toaletowe. Bo w toalecie były, razem zęby myliśmy. No ale w każdym razie ciekawostek mi powiedział, że Iwona, uważaj w Bułgarii, bo mi ostatnio w czasie pauzy, jak jadłem obiad, zrobiłem 4-5, zatrzymałem się na zatoczce, takiej jak myśmy się zatrzymywali wczoraj i nagle patrzę, a mi paliwo kradną. Po zmroku, nie że nocą, jak po środku nocy, to mi paliwo kradną. Mówił, że wyszedłem, ale zobaczyłem 8 chłopa, to stwierdziłem, wrócę do środka. Więc też ostro. No ale w każdym razie też mi powiedział, żeby tutaj jeździć na Grecji 8,2 maksymalnie, bo za 8,5 już podobno 300 euro można dostać kary. Tak strasznie łapią. Ja tutaj często słyszałam o tym. Wszyscy kierowcy tak mówią, że to Grecja ma takie właśnie te limity prędkości, że są egzekwowane. Natomiast tak sobie przypominam, jak ostatnio jechałam na ten prom, coś tak śpieszyliśmy, to szybciej jechaliśmy. Na szczęście nic nie stało, mandaty jeszcze żadne nie przyszły, więc mam nadzieję, że tak już zostanie. Natomiast dzisiaj mamy czas, to będziemy jechać rzeczywiście może na te 8,2 albo 8,1, no tak po środku się spotkamy, to jest raz, a dwa, że powiedzcie mi, co z tym boksem na Grecję. Czy to jest tak, że bierze się i po prostu się jeździ choćby raz na rok albo raz na 2 lata i jest ok? Czy trzeba go zwracać, czy jak to działa? Chciałabym sobie podpiąć pod kartę paliwową, mieć po prostu ten święty spokój. Nie lubię tych wszystkich paragonów. Po Grecji, jak tak dojechać do Aten, tam i z powrotem, to jest jakieś tam 30 takich kwitków. Jeszcze jak są takie po 10 euro, no to jeszcze ok, ale są też takie po euro. I weźcie to wszystko księgowej. Przynieście, nie? Jak się liczy za każdy się płaci za każdy dokument, to aż przestaje mieć sens nawet. Każdy dokument albo przy większej ilości dokumentów są przydziały, na przykład, że cena, załóżmy, nie wiem, X do 20 dokumentów, na przykład od 20 do 30 cena Y, od 30 do 40 Z. No więc jak przyniosę 30 świstków, no to już wiecie jak to jest. No ale cieszę się, że już nie ma deszczu. To się chwali. Ej, widzicie to? No w końcu świeci słoneczko. No to już jestem zadowolona. Jeszcze nie jesteśmy w Salonikach, niby miało padać, ale jest 14 stopni i nie pada. I muszę znaleźć okulary. O, jak mnie słońce radzi. O, muszę sobie zasunąć blendę. Oj, oj, oj. Od razu inaczej, od razu inaczej. Strefy przemysłowe w Grecji, które czasami są takie. Właśnie tak. Jeszcze 6 km. Nie wiem, czy to jest najlepszy dojazd. Taki, co wyglądał no, w miarę ok, z kolei to no nic zakazów nie ma, więc o kurde. Teraz już nie jestem pewna. Wieście się tu, zawieście na torach.
że jednak trzeba było tamtędy. Tam droga wyglądała na lepszą, taką prostszą, natomiast z kolei tam widział zakaz pod autostradą, tak jakby powiedzmy, więc to jest możliwe, że była wysokościówka, już tego nie sprawdzałam. Ale nic, nie widziałam. Zakazów nic nie ma. Na takich przejazdach, jak tam mieliśmy kolejowych, trzeba bardzo uważać na baki z paliwem. Szczególnie przy niskich autach, bo można czasami przytrzeć. Wtedy jest duży problem. I naprawa, i jeszcze zanieczyszczenie środowiska. Jeszcze stanie na torze. Jezu, nie chcę myśleć. Idziemy tutaj na prawą. Czy tam jest rzeczywiście jakaś wysokościówka i zakaz, czy nie? Czasami są takie, wiecie, oznaczenia, że jest na przykład 3,7, bo jest wiadukt łukowy, ale tam jest po środku 5 metrów. Ale nawigacja, już wiecie, nawigacja znaków czyta. Czekam na ten autobus. A tam ciężarówka z kolei. Jacy strasznie od razu trąbią zawsze, jak gdzieś tam się stanie. Nie pyta, czy taki chill, ale od razu się denerwują. Tak, po robocie na załadunkach, rozładunkach, to oni nie widać, żeby się palili, tak i śpieszyli. Wszędzie chce się zatrzymać na kawę. Patrzcie, ten sobie tu stanął i sobie był na kawie. Why not? Łohoho, tutaj to jest autobahn. Wow. Ale swoją drogą też patrzcie, jak osobówki zaparkowane, nie? Że trochę kulturalnie, ale trochę musieliśmy po swojemu. Nie przemyśleć, że trzeba osobówką samochody. Za ten osobówką parking zapewnić. Why not? Może być i na zielonym, będzie im lepiej. W sumie na zielonym jeszcze milej, nie? Kalimera. Hi. Imagination. Yes. Firma. Yeah. Unloading. Electrolux. Electrolux. Yes. Poland. Yes. Okay. Do you know where I'm going? No. First time. Yes. Okay. Rampa to home office. Rampa to. Rampa 2, okay. Yes. And parking here? on the Parking right? is to the right side. Go to document office. Rampa 2. Yeah? That's it. Okay. Thank you. Thanks. Hej. Dobrze, jest dobrze, że trafiliśmy do tego miejsca. Słuchajcie, udało się. Udało się dojechać cali, zdrowi, wolwi, jaki on jest brudny. Natomiast teraz muszę się szybko meldować, bo się posikam z tego szczęścia. Dosłownie. Moja kuchenka, powiem wam, że tak, że mam jeszcze jakieś pudełka, ale już mam dość. Już po prostu to jest za stare. Jest pora dzisiaj w końcu na coś od mamy. Widzicie, takie mięso. Ale ja mam ochotę na taką zupę, bo tu jest krupnik z pulpetami. Więc Jezu, w końcu cudownie będzie zjeść coś takiego świeżego, domowego. Ale wiecie co? Dobrze. To jest wielka zupa. Za dużo będę cały dzień ją jadła. Tak sobie to zrobię. Próbuję przez całą drogę kupić worki na śmieci. Wiecie, że nie mogę dostać nigdy worków na śmieci na stacjach? No więc bardzo się cieszę z tego, że mam zupę. Mało się cieszę z tego natomiast, że nie mam żadnej miseczki. Po prostu czeka mnie jedzenie z garnka.
Wiecie, ja wam mówiłam, że już się robi stary szofer. Jem z garnka, narzekam jak stary szofer. Wiecie, te 15 lat w moim przypadku to jakaś taka granica. Już teraz będę tylko marudzić. Marudzić, narzekać i mówić, że mi się nie chce, zmęczona jestem. A jak to było, że tyle razy ostatnio narzekałam na ten brak talerza, a przyszło co do czego pojechałam za to Lowelona w trasę, nic nie wiedziałam ze sobą, to nie. Może po prostu zrobimy jeszcze tak, że będziemy tam zjeżdżać w dół, tam już będą fajne stacje benzynowe, tutaj do Salonik to praktycznie nic nie ma. To wtedy, a widzicie tam w Bułgarii tyle sklepów było, mogłam tam worki kupić. O! Też będziecie mnie lepiej słychać, jak będziecie słyszeć, nie? Jak... No, chodzi mi o to, że po prostu tam dalej, na stacjach benzynowych są fajne naczynia, więc może tam sobie kupimy jakąś miseczkę, będzie miło mieć taką. Miałam sobie zły garnek. Się okazało, że wiecie, na tym etapie, jak przekładałam cały czas rzeczy z Volvega do Volviego, zapomniałam i zostawiłam, wzięłam garnki z jednego auta do drugiego. Efekt jest taki, że w Volvi mam 2 garnki do gotowania, które są szersze trochę, a ten jest węższy niż ogień i tutaj się grzeje ten plastik i śmierdzi. To podobno jest bardzo toksyczne. Sprawdzę jeszcze sobie w aplikacji, gdzie to ja mam załadunek jutro. Asprop Pyrgos, tam gdzie zawsze mi się zdaje, że tam się zawsze jedzie. Polska żegluga bałtycka. Haha, a tak miałam, to wiecie co, bo później jedziemy do Szwecji, nie? Oczywiście promem. Polska żegluga bałtycka to jest Polferis i tak sobie myślałam, kurczę, te promy, te tetki nie są złe, nie? Ale to jedzenie na tych tetetkach, Jezu, ale śmierdzi ten. Kurczę, no nie da się w tym grzać. Fuj, ale śmierdzi. Ale to jedzenie na tetetkach raz można, ale jakby częściej tak jeździć, to bym nie chciała. Polferis ma naprawdę fajne, także mega się cieszę, że mam. No dobrze, ale pierwsze patrzymy sobie, gdzie to się ładujemy. Dobrze. Fuj. Wiecie co, weźcie się, nie śmiejcie ze mnie, ale no nie mam jak inaczej zjeść. Później sobie kupię. O Jezu, jak dobrze jest w końcu coś zjeść domowego. I patrzcie, że ja tutaj takie rzeczy jeszcze mam. A mówiłam wam w końcu, że dostałam rampę 4. Jak tam się skończy, wyjedzie ciężarówka. Nie wiem, czy ona się ładuje, czy się rozładowuje. To wtedy my. Więc wychodzi na to, że rzeczywiście o 13. Z krupnikiem to u nas w rodzinie jest taka historia. Jak byłam w gimnazjum, któregoś razu wróciłam do domu, był krupnik ugotowany. Moja mama pracowała wtedy w szkole i jak miała na jakąś tam drugą czy trzecią lekcję, to rano potrafiła jeszcze coś ugotować na obiad. I właśnie zgotowała krupnik, ale wiadomo, no szybko gotowała. A ja po prostu uwielbiałam krupnik, więc przyszłam do domu, nikogo jeszcze nie było, patrzę, taki wielki garn krupniku, myślę, ale się najem. Zjadłam jeden talerz, drugi talerz, to tak jak dla mnie prawie był, prawie jak rosół. No więc zjadłam i jem trzeci, już taka najedzona, sobie myślę, już by stykło tego krupniku. Tak siedzę, wtedy tak patrzę na ten talerz, patrzę i tak patrzę. I tak patrzę. A tam same robaki, takie jak z kaszy, wiecie. I myślę, nie no, niemożliwe. Idę do spiżarki, znalazłam opakowanie krupniku i były 2 opakowania. Jedno rozpoczęte, drugie nierozpoczęte. I tak patrzę na ten worek z kaszą i patrzę. Tak 1/4 wszystkiego to robaki, takie wiecie, w skorupce, nie? Więc tak mi się przypomniało, ale się cieszyłam, że zobaczyłam te robaki dopiero jak się tak porządnie najadłam. I przynajmniej najadłam. Więc taka historia, się zawsze śmiejemy z tego. I w tym drugim opakowaniu, co było całkiem zamknięte jeszcze, też były takie robaki. A mama gotowała szybko, raz, 2, więc dlatego teraz tak patrzę, wiecie. Taki nawyk został, jeżeli chodzi o krupnik. Nie patrzyła, nie? Kaszę otworzyła, wsypała. Kasza to kasza. Mówiłam, że nie zjem całego, ale... No nie wiem. Tak mówię, że to nie patrzę, że nie mam tutaj miski i tak dalej, ale powiem wam szczerze, że zawsze to jedno naczynie później nie idą mycia. Może mi to na rękę, że nie mam tej miski.
Patrzcie, jest idealnie pierwsza. I goś odjeżdża spod rampy. No dosłownie jest 13. Niesamowite. Tak się cieszyłam, że mam taką prostą jazdę rampę do podjazdu i patrzcie, przyjechał tym ciapkiem małym, stanął. I już nie mam aż tak prosto. Tak jest dużo miejsca, natomiast jest to zbędne. Żeby tak stawać. Same ciapki, patrzcie. Tu ciapek, tam ciapek i tylko problem. Już się od razu ciaśniej zrobiło. O, jeszcze ten tak zaparkuje. Nie. Trzeba lusterka umyć na taką okazję. Chcę to wiedzieć. Patrzcie, no. Dosłownie mi całą rampę tam zostawił, także muszę... Niestety. No, wyjeżdżę. Nie wiem, na co się gapi. Jest. No co on to? Ej, ale... Ale ja tam staję. Kurwa. I'm going there. No, I was first here. 1 hour I stay here. Hello! Widzicie, tak nigdy nie róbcie, bo was kiedyś okradną z telefonu. To ja tak walczę o każdą godzinę dosłownie. I myślicie, że ja tak dam jakiemuś gościowi pod rampą? Nie dam się. Później ja będę jeździć po nocach, a to im schodzi strasznie wolno. Tyle ram mają, niech sobie inaczej to aranżują. Po to są rozładunki ustawione godzinowo, nie? Tak jak rozładują też. Ale Grek w Grecji się wydaje być mocniejszy niż Polak. Polka w Grecji. Gdzie to rampa jest? Idę dalej. O, czyżbym tu kupiła rękawiczkę jedną? Nie mówcie. Oh, you have it. Great. Yes. Okay, because I've got the bridge. Is the bridge okay? Za ciasne rampy. Muszę całkiem wyjechać do przodu. Prawa się otworzyła. Lewa brakuje dużo. Z jednej strony fajnie się wozi tą elektronikę, z drugiej strony nie fajnie. Z tego względu, że te wózki są ciężkie, ale mają takie specjalne chwytaki. Że tak zabijałam tą linką się. Może nie, bo ja będę musiała ją użyć. Myślę, nie no, po co? A przecież nawet jakby używali mostu, to bym musiała otworzyć przód. Ja powiem wam szczerze, że zawsze jak tak to jest, jak człowiek nie pilnuje, to się nim nie zajmuje. I póki tam nie poszłam i nie stałam nad nimi, to nic nie robił. Dopiero jak przyszłam, zaczęłam stać. Jak tam się 3 zrobiło, jeden pracował, a reszta się patrzyła. Typowo po grecku.
Z 15 stopni, ale jest mi gorąco z jakiegoś powodu. Nie ma co żyć. No dobrze, w końcu jest po robocie. Ja wiem, po co ja tak jeżdżę na tą Grecję. Bo ja się chcę ich nauczyć podejścia do pracy. 3,5 godziny 3 chłopa rozładowuje. Jeden na wózku, drugi odgarnia, tak musiał odciągać, powiedzmy, te urządzenia. Bo tak były 3 w rzędzie, a do tego do AGD są takie specjalne chwytaki. A trzeci? Fajnie sobie tu i tam. Jejku. Co wyszłam, to już się nic nie działo. Już się auto nie ruszało. No masakra. Patrzcie, już się robi w pół do 11 w Atenach. Wiedziałam, że tak będzie. Niestety dzisiaj mam opisaną cemerkę, bo się jedno urządzenie stłukło. Od razu oczywiście wysyłam zdjęcie do LKW. A powiedzieli, że jeżeli opakowanie nie jest naruszone, a to było w środku, no to ewidentnie po prostu nie jest wina moja, więc całe szczęście, powiedziała mi moja dyspozytorka, że nie powinno być żadnego problemu. Więc się cieszę bardzo. No ale to ukrywać, no to są po prostu te drogi, nie? Człowiek, żeby jak się starał, to i tak w końcu gdzieś w dziurę wpadnie. Jest początek, jest wszystko dobrze. W trakcie przetwarzania. No dobrze, słuchajcie, to jest tyle w tym odcinku. Jedziemy teraz na załadunek. I to będzie już przedostatni ładunek w 2025 roku, więc jedziemy dalej w stronę słońca. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Mia Taichi.